Codziennie odkrywamy coś nowego, fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Ruszamy w szaleńczą pogoń za kometami, kosmicznymi podróżnikami w czasie. Te tajemnicze obiekty zawsze przynosiły zmiany, a często zniszczenie. Przekonamy się, że te ciała niebieskie znają zagadki naszej przeszłości i położą kres naszej przyszłości. Jeśli staną u naszego progu, powinniśmy się bać. Pozostanie nam najwyżej wysłanie wielkiej bomby i nadzieja, że wybuch odchyli tor komety. Ruszamy na spotkanie z lodowymi intruzami z obrzeży Układu Słonecznego i próbujemy osiodłać kometę. Kosmos, tajemnice wszechświata, sekrety komet. Pojawiają się znikąd, przelatują powoli po niebie i znikają nam z oczu. Starożytne cywilizacje wierzyły, że bogowie dali tym przybyszom nieziemskie moce i uczynili posłańcami życia oraz śmierci. Tajemnice komet interesują naukowców, bo to bardzo stare obiekty. To zamarznięte przesyłki z początków Układu Słonecznego. Komety potrafią robić widowiska. Pojawiają się niespodziewanie na niebie. W średniowieczu uważano je za ogniste kule, rzucane przez Boga jako kara za grzechy świata. Zawsze fascynowały i przerażały ludzi. Wskakujemy w siodło, by odbyć śmiałą podróż ku nieznanemu i poznać sekretne życie komet. Pierwszy przystanek 4,5 miliarda lat temu. Niecodzienny pojazd kosmiczny przenosi nas do narodzin Układu Słonecznego. Kluczymy wśród odłamków, by wyłowić młode komety, swobodne skały, które nie połączyły się w planety. Komety to brudne śnieżki lub kule zmrożonego błota. Składają się ze skał, pyłu i okruchów skutych lodem z wody, amoniaku, metanu lub dwutlenku węgla. Stanowi on spoiwo łączące kamyki i cząstki pyłu. Sercem kosmicznych gór lodowych jest jądro, rdzeń o średnicy kilkuset metrów do kilkudziesięciu kilometrów. Sondy przelatujące blisko komet ukazały ich jądra jako dziwne zbitki lodu i skał. Nie są jednolite ani jednorodne, mają dziwny kształt. Jądra komet są bardzo delikatne. Gdybym trzymał w ręku jego fragment, bez trudu bym go skruszył. Z bliska komety wyglądają raczej jak kawałki węgla drzewnego niż gigantyczne śnieżki. Nie pasują do wyobrażenia obiektów rozjaśniających niebo. Przypuszczamy, że powierzchnia większości komet jest ciemna, jakby pokryta sadzą. Niemal czarna bryła jest trudna do zauważenia. Pozornie spokrewnione z kometami asteroidy wyglądają inaczej. Składają się ze skał i metalu. Naukowcy przypuszczają, że komety powstawały dalej od Słońca, koło gazowych olbrzymów. Tam jest znacznie zimniej, więc zawierają więcej zamarzniętych substancji lotnych. 3,8 miliarda lat temu większość lodowych ciał została wypchnięta do pasa Kuipera, mroźnej strefy leżącej za orbitą Neptuna, ostatniej planety. Lodowe ciała z pasa Kuipera powstawały zapewne bliżej niż są teraz, wśród gazowych olbrzymów. Wpływ grawitacji planet odrzucił je na zewnątrz.
Nasz pojazd przemierza ciemny obszar w kształcie pierścienia o średnicy 6 miliardów kilometrów, zawierający 6 miliardów komet. Wreszcie dolatujemy do powierzchni jednego z lodowych obiektów. Lądowanie na komecie byłoby karkołomne. To przypominałoby chodzenie po okopconej stercie śniegu, w której zapadamy się po pas przed znalezieniem stabilnego podłoża. Obiekty krążą w pasie Kuipera po dość trwałych orbitach, które nie zapewniają wielu atrakcji. Przesiądźmy się na kometę, której szlak jest ciekawszy, bo wiedzie do centrum Układu Słonecznego. Lecimy jeszcze dalej ku luźniejszemu obszarowi zwanemu dyskiem rozproszonym. Należą do niego lodowe ciała o mocno wydłużonych orbitach. Najdrobniejsze zakłócenie może zdeformować orbitę tak, że sięgnie do centrum Układu Słonecznego. Obiekt zaczyna okrążać Słońce raz na 20 do 200 lat, jako kometa krótkookresowa. Rejon dysku rozproszonego to główne źródło komet krótkookresowych. Zostają skierowane ku Słońcu przez grawitację Neptuna lub wędrujących gwiazd. Ze statku zauważyliśmy oddziaływanie Neptuna na kometę z dysku rozproszonego. Lądowanie na niej byłoby niebezpieczne, więc podążamy za nią przez Układ Słoneczny. Co się dzieje z kometą ruszającą ku Słońcu? Wygląda jak ciemna asteroida. Nic szczególnego. Nie posiada atmosfery. W drodze do planet wewnętrznych, gdzieś koło Jowisza albo jeszcze bliżej Słońca, kometa staje się aktywna. Ciepło gwiazdy rozgrzewa kometę. Zamarznięte substancje w jądrze zmieniają się w gaz, który wydostaje się na zewnątrz i tworzy strumienie. Podmuch porwał pył i kamyki. Powstaje delikatna atmosfera wokół jądra, tworząca razem głowę komety. Materiał wyrzucany z przelatującej komety może mieć dla nas większy rozmiar kątowy niż Słońce. Wiatr słoneczny spycha gazowy składnik w cień jądra. Kometa ma dwa wyraźne warkocze, pyłowy i gazowy. Ogon komety rośnie i gęstnieje, aż wreszcie jego kamienno-lodowa zawartość staje się niebezpieczna dla naszego statku kosmicznego niczym grad. Warkocze niektórych komet mają nawet 150 milionów kilometrów długości. Więcej niż wynosi odległość między Ziemią a Słońcem. To jeden z najpiękniejszych widoków w naszym układzie. Możemy zobaczyć, co dzieje się z kometą, która opuszcza ciemne, zimne obrzeża Układu Słonecznego i zbliża się ku peryhelium, punktu na orbicie leżącego najbliżej Słońca. Mam suchy lód, zestalony dwutlenek węgla, częsty składnik komet. Zobaczmy, co się stanie, gdy wrzucimy go do ciepłej wody. Zaczyna sublimować, czyli zmienia stan skupienia ze stałego bezpośrednio w gazowy, bez topnienia. Gdy woda ogrzewa kawałek suchego lodu, pojawiają się strumienie gazu i otoczka przypominające atmosferę. Okruchy suchego lodu nieustannie się zmieniają na skutek sublimacji. Proces przebiega raz szybciej, raz wolniej. Z powodu takiego wyrzutu gazów kometa zbliżająca się do Słońca może zmienić swój ruch wirowy, a nawet orbitę. Komety są najjaśniejsze i najszybsze w pobliżu Słońca. Przyciąganie naszej gwiazdy rozpędza je do milionów kilometrów na godzinę.
Kometa znacznie przyspiesza i okrąża gwiazdę, pędząc niczym kolejka górska w najniższym punkcie. Na górze wagonik jechał powoli, ale grawitacja go stopniowo rozpędzała do maksimum w dolinie, a potem zwolnił przy wjeździe na górę. W końcu kometa oddala się od Słońca i powraca na obrzeża Układu. Jej aktywność zamilkła. Gaz i pył, które nie trafiły do warkoczy, powracają na powierzchnię. Obiekt odlatuje w mrok. W chłodnym środowisku dysku rozproszonego kometa znów staje się matową, czarną kulą skał i lodu, póki nie zbliży się po raz kolejny do Słońca. Kometę Haleja, najsłynniejszą z krótkookresowych, pierwszy raz zaobserwowano w roku 240 przed naszą erą. Powraca do nas co 76 lat. Ta gwiazda wśród komet ma wielkość Manhattanu i bywa tak jasna, że widać ją w biały dzień. Od wieków zachwycała i przerażała ziemskich obserwatorów. W 1910 roku obserwacje spektrograficzne komety Haleja wywołały panikę. Stwierdzono, że głowa zawiera cyjanowodór, bezwonny, silnie trujący gaz. Astronomowie obawiali się, że dotrze do Ziemi i wyrządzi szkody. Produkowano odtrutki na opary z komety, a nawet ubezpieczano się od jej wpływu. Choć ludzie zwykle uznawali komety za pozaziemskie zwiastuny zagłady, to naukowcy od dawna szukali w świecących odłamkach cennych informacji o naszej przeszłości. W XXI wieku NASA podjęła śmiały atak, by wyjaśnić największą tajemnicę astronomii planetarnej. Czy włóczędzy Układu Słonecznego są nosicielami życia? Lecieliśmy już za kometami w mroźnych pustkowiach dalekiego pasa Kuipera oraz z dysku rozproszonego po karkołomnej orbicie ku Słońcu. Widzieliśmy, jak czarne obiekty ożywają, uzyskują efektowne głowy i warkocze. Mimo to naukowcy wciąż nie wiedzą, co kryje się w kosmicznych intruzach. Chciałbym zajrzeć do wnętrza komety. Wiele bym dał, by się przekonać, czy jej jądro to konglomerat, czy jest jednolite. Czy lód występuje w kryształach, czy jest bezpostaciowy. Nasz hipotetyczny statek przenosi się do roku 2005 i śledzi sondę Deep Impact ścigającą kometę. Ma uderzyć w krótkookresową kometę Tempel 1. Z daleka obserwujemy, jak Deep Impact wysyła 400-kilogramowy pocisk. Taran utworzył krater i wybił na tysiące kilometrów gaz, skały i pył, zasłaniając nam obraz. Naukowcy mieli pierwszą możliwość zobaczyć lodowo-błotne wnętrze komety. Zaraz po uderzeniu widać było poświatę krzemianowych okruchów. To dowodzi, że komety są zbudowane z pierwotnej materii, obecnej w rejonie kształtowania się gwiazdy. Krótko mówiąc, były one świadkami narodzin Układu Słonecznego. Choć Deep Impact dostarczył wyjątkowe obrazy wnętrza komety, nie pozwolił zobaczyć zarysów krateru, ukrytego w chmurze pyłu. W lutym 2011 inna sonda Stardust Next zbliżyła się do komety Tempel 1, gdy ta po 5 latach wykonywała kolejny obieg wokół Słońca. Ku powszechnemu zaskoczeniu
Krater uderzeniowy był znacznie mniejszy, niż spodziewano się zaraz po trafieniu. Dziwne, ale krater wygląda na raczej mały. Nie wiadomo, czy tak było od początku. Spodziewano się czegoś innego. Przeprowadzimy doświadczenia, by wyjaśnić nieoczekiwany wygląd krateru. Włączam oświetlenie. Możesz je przesunąć? W laboratorium Amesa na stanowisku działa pionowego ekspert programu Stardust Pete Schultz przeprowadził serię uderzeń przy dużej prędkości, by zrozumieć, dlaczego pocisk z Deep Impact utworzył tak mały krater. Wielkie działo gazowe kalibru 8 mm wystrzeliwało pociski w różne materiały umieszczone w komorze próżniowej. Staram się odtworzyć powierzchnię komety 9P Tempel. Mam perlit, mineralną piankę o małej gęstości stosowaną w ogrodnictwie. Wraz z pustymi mikrokulkami tworzy materiał przypominający strukturę komety. Zbadam, co się dzieje z powierzchnią po uderzeniu. Czy krater się zachowa, czy zapadnie. Sprawdzimy. Wychodzę, wszystko gotowe. Szybkie kamery otaczające komorę próżniową zarejestrują uderzenie. Wszystko przygotowane. Trzeba tylko trafić w cel. Dobra. Zastrzel dranie. Gotowy? Ekipa czeka z niepokojem w sterowni. Pete łączy naukę z przesądami. Zawsze jest ryzyko, raz na wozie, raz pod wozem. Pięknie. Krater sam się zapada, maleje. Był duży, ale się zmniejsza. Dużo pyłu i okruchów wyrzucanych w górę przysłoniło widok. Nie mogłem obserwować powstawania krateru. Początkowo był równy, ale nie utrzymał się długo. Rana sama się zabliźniła. Tak mogło być z 9P Tempel. Zagłębienie w jądrze się wyrównało. Zatarło ślad po uderzeniu tarana z Deep Impact. Zobaczmy, co osiągnęliśmy. Efekty są wspaniałe. Tego się spodziewałem. To jeszcze nie koniec. Przeprowadzimy kolejny eksperyment. Pete uważa, że w misji Deep Impact coś przeoczono. Chce sprawdzić, czy kształt śladu po uderzeniu tarana w Tempel 1 może zależeć od budowy jądra komety. Tym razem pod perlitem umieściłem gęstszą warstwę. Zbadam, czy w dwuwarstwowej strukturze, twardszej w głębi, powstanie inny krater. Peter i jego asystent przechodzą do sterowni, by strzelić w warstwę gęstego piasku nakrytą perlitem. W perlicie powstał rozległy krater. Spójrz tylko. Wspaniałe. Dobrze. Pocisk wbił się głęboko, wyrzucając materiał na powierzchnię. W dwuwarstwowym celu powstały dwa kratery. Wielki, płytki, a w nim mały. Tak mogło się stać na 9P Tempel. Pocisk wbił się głęboko w jądro, które zaczęło się osuwać. Pozostała niewyraźna krawędź otaczająca mały, centralny krater. Doświadczenia ze zderzeniami odkrywają tajemnicę budowy Tempel 1 i może też wszystkich komet. Wiemy już, że komety nie powstawały stopniowo, że mają kolejne warstwy. Pytanie, jak głęboko sięgają?
Poznanie budowy komet pomoże wyjaśnić ich niekiedy dziwne zachowania. Ruszamy śladem sondy epoksji, zmierzającej do szybko wirującej komety Hartley-2, przypominającej rozedrgany kosmiczny fistaszek. Hartley-2 należy do małych komet, ma tylko 2 km długości i jest zaskakująco aktywna. Wyrzuca duże ilości dwutlenku węgla i cyjanowodoru. Pytanie, czy wszystkie małe komety są tak aktywne i co je tak ożywia? Mam butelkę w kształcie fasolki, model komety Hartley-2. Wypełniłam ją suchym lodem i wodą. Wskutek zetknięcia z ciepłą cieczą dwutlenek węgla sublimuje. Przez otwory wykłute w butelce tryskają strumienie. Odrzut obraca model w wodzie. Podobnie zachowuje się Hartley-2. Dżety dwutlenku węgla zmieniają jej moment obrotowy, na zmianę przyspieszając i zwalniając. Śledząc Hartley-2, nasz pojazd wpada w kosmiczną burzę, ciągnącą się miliony kilometrów zamieć śnieżek wyrzucanych przez kometę. Co ciekawe, Hartley-2 otacza wianuszek mikroskopijnych komet. Są to bryłki lodu wielkości od krupy po piłkę do koszykówki, które oderwały się od jądra. Naukowcy sądzą, że niewielkie fragmenty opadają z powrotem na kometę, tworząc zaspy wokół krateru. Większość gazu ucieka z słabej grawitacji komety w kosmos. Niewielka część spada na powierzchnię, tworząc miejscami gładkie, gdzie indziej pofałdowane i strome struktury. Opuszczamy Hartley-2, by przenieść się na dalekie obrzeża Układu Słonecznego, w mroczną, rozległą krainę, prawie poza zasięgiem przyciągania Słońca. Pozostaje niewidoczna nawet dla najlepszych teleskopów. Znajdują się tam największe, wciąż niezbadane lodowe ciała w galaktycznym sąsiedztwie. W podróży przez fascynujący świat komet oglądaliśmy z bliska najwspanialsze widowiska w Układzie Słonecznym. Zmieniamy kurs, by znaleźć się 50 000 razy dalej od Słońca niż Ziemia, w najodleglejszych zakątkach Układu. Przybywamy do obłoku OORTA, ogromnego zbioru liczącego nawet bilion komet. Podróż statkiem kosmicznym do obłoku OORTA trwałaby bardzo długo. Znajduje się tam mnóstwo komet, ale odległości między nimi są ogromne. Podobnie jak w przypadku pasa Kuipera i dysku rozproszonego, obiekty z obłoku OORTA powstały bliżej Słońca. Ale 800 milionów lat po narodzinach układu wpływ grawitacji gazowych olbrzymów odrzucił je na mroźne peryferia. Niektóre ciała krążyły po eliptycznych orbitach sięgających do obłoku OORTA. Wędrujące gwiazdy mogły ustabilizować i zaokrąglić te orbity. Większość ciał z obłoku OORTA znajduje się w lodowej hibernacji od narodzenia Układu Słonecznego. Gdy przechodzą na orbity sięgające planet i okolic Słońca, stają się kometami długookresowymi. Astronomowie wciąż nie zobaczyli obłoku OORTA, ale mają powody sądzić, że on istnieje. Nie zaobserwowaliśmy obłoku OORTA, bo jest zbyt odległy i blady. Zdobyliśmy za to pośredni dowód jego istnienia, ustalając miejsce pochodzenia komet długookresowych.
Nadlatują ze wszystkich stron, nie mają jednego źródła. To wskazuje, że obłok OORTA, jeśli w ogóle istnieje, musi być sferyczny. Wciąż nie wiemy, co wybija lodowe ciała z orbit i wysyła je w pobliże Ziemi. Komety z obłoku OORTA są bardzo podatne na oddziaływanie grawitacyjne ciał sąsiadujących z Układem Słonecznym, choćby z wędrującymi gwiazdami. Gdy taki obiekt mija Słońce, wytrąca komety z obłoku OORTA. Lodowe ciała bywają wytrącane z obłoku OORTA przez zaburzenia grawitacyjne powstające, gdy, obiegając jądro galaktyki, Układ Słoneczny przechodzi przez jej płaszczyznę. Wtedy grawitacja galaktyki wrzuca ciała z obłoku OORTA do wnętrza układu. Niektórym kometom długookresowym obieg wokół Słońca zajmuje nawet 30 milionów lat. Nasz pojazd podąża za jedną z nich przez setki tysięcy kilometrów, aż docieramy do wysokich warstw atmosfery Ziemi. Gdy zetknie się z nią warkocz z pyłu i stałych odłamków, zostawia widoczny ślad zwany deszczem meteorów. Komety robią bałagan w Układzie Słonecznym, bo zbliżając się do Słońca, pozostawiają za sobą sterty pyłu. Gdy Ziemia wlatuje w ogon komety, widzimy deszcz meteorów. Efektowne smugi światła to ślady drobin wielkości ziarna piasku. Komety długo- i krótkookresowe dominują wśród obserwacji, ale nowe fakty wskazują, że nie wszystkie lodowe ciała pochodzą z mroźnych obrzeży Układu Słonecznego. Niektóre skryły się w nieco cieplejszym otoczeniu. Niedawno stwierdzono, że wiele komet wmieszało się między obiekty pasa planetoid między Marsem a Jowiszem. Możemy dostrzec typowe komety w pasie planetoid, gdy czasami otrzymują więcej promieni Słońca. Lód topnieje i na chwilę stają się aktywni. Potem znów zmieniają się w martwe skały, nie różniące się od planetoid. Do niedawna uważano, że asteroidy i komety to zupełnie inne klasy obiektów. Mimo to odkryto wiele planetoid o cechach komet i wiele komet do złudzenia przypominających asteroidy. Niektórzy naukowcy sądzą, że komety z pasa planetoid dostarczyły na młodą Ziemię wodę i inne życiodajne substancje. Cofamy się do stycznia 2004 roku, gdy sonda Stardust ruszyła na bezprecedensową misję zbierania pyłu kometarnego w kosmosie. Zaraz za Marsem zbliżyła się do komety Wild 2. Podlatując do wielkiego warkocza, otworzyła zasobnik w kształcie wiosła, wypełniony trwałą pianką zwaną aerożelem. Okruchy komety, nie większe od pyłków, trafiły w aerożel z 6-krotnie większą prędkością od pocisku karabinowego. Celem misji było złapanie cennych cząstek w stanie nieuszkodzonym i niezmienionym. Nie było to łatwe, co pokażemy tu, na Ziemi. Jesteśmy na strzelnicy z sierżantem Brewerem. Były spadochroniarz pokaże nam, jak śruciny ze strzelby penetrują blok gliny. To dobry model procesu grzęźnięcia kawałków komety w pułapce sondy Stardust. Tyle, że one leciały 50 razy szybciej. Zaczynamy? Pewnie. Włóż okulary i stopery. Mamy tu naboje śrutowe i strzelbę Remington 1100. Odległość do celu 30 metrów. Ładuję nabój z ładunkiem śrutowym i ognia.
And we're hot. Nieźle. Zrobił z gliny rzeszoto. Zobaczymy? Możemy podejść. Niezłe spustoszenie. Każda śrucina zrobiła dziurę. Może rozkroimy blok i wyjmiemy odłamki. Dobry pomysł. Świetnie. Kanalik w glinie prowadzi do miejsca, gdzie utknęła śrucina. Mogę sobie wyobrazić, jak trudne i czasochłonne było dla obsługi Stardusta namierzanie i wyciąganie pyłków z komety wbitych w aerożel. Po powrocie Stardusta na Ziemię naukowcy wyciągnęli z aerożelu 10 000 kawałków komety. Analiza chemiczna wykryła między innymi glicynę, związek organiczny niezbędny do życia, który przetrwał w lodzie 4 miliardy lat. Obecność związków organicznych w kometach wskazuje, że tworzą się one dość łatwo. Nie oznacza to oczywiście, że istniało na nich życie, ale przynajmniej podstawowe składniki były już gotowe. Komety najwyraźniej zawierają bezcenne informacje o genezie Układu Słonecznego, a może także i życia. Astronomowie odkryli, że te lodowe ciała nie są nieśmiertelne. Najnowocześniejsze satelity sfotografowały grupę komet, które ruszyły w samobójczy lot. Podróż śladem komet przypomina jazdę zapętloną kolejką górską. Krążenie wokół Słońca nie będzie jednak trwało w nieskończoność. Najczęściej pojawiające się komety już po kilku tysiącach lat mogą zmienić się w garstkę pyłu. Nawet ogromna kometa Haleja przeżyje najwyżej 150 000 lat. Koło Słońca co sekundę traci wiele ton lodu. Komety stopniowo wyparowują, bo wskutek sublimacji przy każdym zbliżeniu do Słońca tracą substancje lotne. W końcu zostaje ich tak mało, że kometa nie wytwarza otoczki ani warkocza. Upodabnia się do asteroidy. Gdy lodowe spoiwo zniknie pod wpływem oddziaływania pływowego, kometa może rozpaść się na grat odłamków. Nie wszystkie komety spokojnie zaginą w ciemnościach. Właśnie ścigamy grupę komet, które musną Słońce. Będą żyły szybko i umrą młodo. W naszym statku robi się gorąco, bo wydłużona orbita komety niemal dotyka Słońca. Brakuje zaledwie kilkuset tysięcy kilometrów. Przebywając w strefie zagrożenia, widzimy, że niektóre komety wpadają do naszej gwiazdy, tworząc niebywałe widowisko. Komety muskające Słońce rodzą się jak wszystkie inne. Pewnie mieszkały w obłoku OORTA albo były kometami krótkookresowymi, które na swoje nieszczęście zbliżyły się do jakiejś planety, najpewniej Jowisza. Pół biedy, jeżeli zdołały jeszcze wykonać obieg wokół Słońca. Inne już przy pierwszym zbliżeniu zostały przez nie połknięte. Sonda SOHO, czyli Obserwatorium Słońca i jego okolic, to kosmiczny satelita, który zarejestrował już 2000 samobójczych obiektów. Najsłynniejsze z nich to grupa Kreuza, powstała z rozpadu wielkiej komety na mniejsze. Trudno się spodziewać, że kometa z peryferii układu poleci ku Słońcu i wpadnie do niego. Ale tak się często zdarza.
Niektóre komety dokonują czegoś więcej niż tylko samo zniszczenia. Sieją zagładę. Na podstawie liczby kraterów na Ziemi szacuje się, że mniej więcej co 40 milionów lat uderza w nią wielka kometa. Być może właśnie takie ciało spowodowało najgłośniejsze wymieranie w historii. Wciąż nie wskazano winnego wymierania kreda trzeciorzęd sprzed 65 milionów lat, w którym wyginęły dinozaury. Uznano, że spowodował je 10-kilometrowy obiekt. W naszym otoczeniu nie ma planetoid takiej wielkości. Wśród komet łatwiej o takie. Skoro katastrofa nastąpiła 65 milionów lat temu, a komety trafiają w nas co 40 milionów lat, to mogła być jedna z nich. Stwierdzono, że komety niejednokrotnie uderzały w Ziemię, ale trudno przypisać konkretny krater uderzeniowy planetoidzie lub komecie, bo skutki są bardzo podobne. W śladach kopalnych znajdujemy znikomy fragment materii. Pozostałości komet i asteroid są bardzo podobne. Gdy znajdujemy meteoryt, nie możemy przesądzić, czy pochodzi z planetoida, czy z komety. Co gorsza, kometa nie musi dotknąć Ziemi, by wywołać katastrofę. W 1908 roku ognista kula eksplodowała w atmosferze nad rzeką Podkamienna Tunguska w syberyjskiej tajce. Temperatura i podmuch wywołały ognisty huragan. 2000 km² lasu legło po kotę. Od 100 lat naukowcy dyskutują, czy stała za tym asteroida czy kometa. Jeśli to była kometa, można spodziewać się szczególnych pozostałości w glebie lub w jeziorach. Na przykład śladów o nietypowym stosunku zawartości izotopów helu 3 i 4. Zadanie jest trudne, niełatwo znaleźć takie ślady. Trudno wskazać miejsca, w których komety uderzały w Ziemię. Ale mamy dowody tak potężnych wydarzeń na gazowych olbrzymach. Dramatyczne widowiska są zapowiedzią kataklizmu, jaki może nastąpić, gdy celem stanie się Ziemia. W podróży śladem komet odwiedziliśmy najgorętsze i najzimniejsze zakątki Układu Słonecznego. Rozważaliśmy, czy te lodowe ciała mogły stworzyć i zgładzić życie. Nowe obserwacje wskazują, że część komet nie wraca na emeryturę do mroźnych rubieży Układu Słonecznego. Poznaliśmy kilka sposobów zagłady komet. Mogą wpaść do Słońca, mogą też zostać odrzucone przez planetę na zawsze do obłoku OORTA. Mogą wreszcie uderzyć w glob. Cofamy się do lipca 1994 roku. Podążamy za ciągiem 21 odłamków komety Shoemaker-Levy 9, przyciąganych przez gazowego olbrzyma, Jowisza. Lot na fragmencie komety Shoemaker-Levy 9 byłby fascynujący. Przed nami nieuchronnie rosłaby tarcza Jowisza, aż byśmy w nią wpadli. Wypchnęlibyśmy sporo materii z niższych warstw planety. To byłaby niewiarygodna podróż. Potężnie rozgrzany energią zderzenia gaz z głębi atmosfery utworzyłby kominy konwekcyjne. Shoemaker-Levy 9 pozostawił widoczne ślady o rozmiarach Ziemi.
To dowód, jak wielkie spustoszenie mogą siać komety. Gdyby któryś z fragmentów wpadł w Ziemię, byłoby z nami źle. Miały ogromną masę i prędkość. Na szczęście wielki brat Jowisz przyjął cios na siebie i nie ponieśliśmy strat. Mimo obecności planetarnego strażnika, komety przemykają między gazowymi olbrzymami i prawie muskają Ziemię. Na szczęście uderzy w nas raczej planetoida niż kometa, bo w naszej okolicy tych pierwszych jest 1000 razy więcej. Natomiast gdyby leciała ku nam kometa, dostrzeglibyśmy ją dopiero koło Jowisza, gdy zaczęłaby emitować gaz i pył. Zbliżenie się komety do Ziemi jest mało prawdopodobne, ale bardzo groźne. Są one szybsze od asteroid, osiągają dziesiątki kilometrów na sekundę. Niosą wielką energię. Obawiamy się planetoid, bo są liczne w sąsiedztwie i komet ze względu na ich prędkość. Dlatego nasz widz Robin z Boulder w Colorado przysłał nam pytanie. Co jest większym zagrożeniem dla ludzkości? Asteroidy czy komety? To ważne pytanie. Asteroid jest więcej, więc mamy potencjalnie wiele zagrożeń. Możemy za to śledzić ich położenie i próbować odparować cios, gdyby któraś ruszyła ku nam. Komety są rzadsze, ale nadciągają bez ostrzeżenia. Są szybsze od planetoid, więc uderzą z większą energią. Dlatego komety uznaje za większe ryzyko. NASA poważnie traktuje zagrożenie ze strony komet. Do dziś satelity namierzyły 84 takie obiekty bliskie Ziemi, zbliżające się do jej orbity na mniej niż 50 milionów kilometrów. Nie znaleziono komet okresowych zmierzających ku Ziemi. Niestety Jowisz i inne gazowe olbrzymy często zaburzają ich orbity. Być może kiedyś jakaś pojawi się koło nas. Od zarania dziejów zaobserwowano 4200 komet, a jest ich wielokrotnie więcej. W mrokach kosmosu krążą miliardy takich ciał. Pewnego dnia wypchnięta kometa zagłady wejdzie na kurs kolizyjny z Ziemią. Gdyby kometa wpadła na nasz pas na kosmicznej autostradzie, mielibyśmy kłopoty i mało czasu na reakcję. Możemy najwyżej posłać wielką bombę, próbując zmienić kurs komety. Trudno to wykonać w kilka miesięcy. Komety wzbudzały strach i podziw wśród naszych przodków, ale wciąż należy się z nimi liczyć. Śledząc ich pyliste warkocze, możemy poznać zaklęte w lodzie kolejne tajemnice naszej przeszłości. Kilka wieków temu nie mieliśmy pojęcia, czym są komety i co oznaczają. Teraz poznaliśmy ich powierzchnię. Zobaczyliśmy je z bliska i zbadaliśmy ich skład. Te tajemnicze obiekty wiele dla nas znaczą. Były nośnikiem zmian i zniszczenia, a może nawet i stworzenia. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.